Hej, witam wszystkich, z tej strony Razymi, zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w dzisiejszym odcinku będziemy dalej szukać Geppetta. Ostatnio został właśnie, porwany przez alchemików. No i właśnie przez lisicę, kota, no i bractwo czarnego królika. No i w ostatnim odcinku właśnie przechodziliśmy sobie tutaj tą lokację, no i zakończyliśmy przed walką z bossem. No i właśnie do tego miejsca właśnie się szybciutko udamy. Stwierdziłem, że pokażę wam całą drogę. Tego, że jak tutaj przejść tą lokację, żeby z przeciwnikami właśnie też nie walczyć, żeby po prostu sobie szybko przebiec. Nie wiem, czy tego bossa pokonamy na raz. Może być różnie. Zobaczymy. Tak jak wiecie, tutaj będzie walka z paroma przeciwnikami, z tym bractwem królików, no tak to już jest. I zmieniłem też dałem nam na kamieniu szlifierskim, na ostrzałce tutaj od trucizny brońkę. Wydaje mi się, że może być to skuteczniejsze na ludzi. Jeśli chodzi o szybkie zejście, to schodzimy tak naprawdę tutaj. Tutaj załatwiamy tego pieska. Z tym już nie walczymy. I przechodzimy sobie po prostu tutaj i zaraz nam się walka z bossem powinna i tak załączyć. Ten przeciwnik nie powinien nas gonić. Także takie bardzo szybkie przejście. Możemy sobie jeszcze wytrzymałość broni na wszelki wypadek nas fulla zrobić. No i zobaczmy cutscenkę. Accept your fate. Death has come for you. No teraz tak groźnie już nie wyglądacie, chłopaki. Na początku może i byście dla nas byli zagrożeniem, a teraz to wiecie, po kolei was będziemy brać po prostu. Weźmy sobie od niej, zacznijmy, bo ona jest szybka. No, tylko tutaj właśnie nie można się dać wszystkim naraz. Po prostu trzeba wyczuć i wchodzić na plecy, no i robić właśnie takie coś. Oni nas tutaj będą mniej więcej atakować, jak widzicie, w kolejności. Więc tutaj na spokojnie ich bierzemy. No i dobra, i znowu go bierzemy od tyłu. No i widzicie, na spokojnie. Tego też teraz przebieramy. Nie widzicie, no dość dużo życia my im zabieramy tak naprawdę. No i też jak nas tracą, to coś tam nam zrobią, ale no nie za dużo. Jeden już spadł, jak widzicie. Możemy się uleczyć też. Dobra, tutaj ten ekscentryk coś tam nam zadał nawet. Musimy się teraz do tego przedygrzania pozbyć, ale nie ma tragedii. No dawaj, teraz ty. No i tu ją też oczywiście przebijamy. No i taka walka z nimi, ale to oczywiście nie wszystko, bo oprócz tego będziemy jeszcze walczyć z takim jakby finalnym przeciwnikiem. Ała. Dobra, już tutaj podskakałaś? Nie, jeszcze. To zamiana, teraz ty. No na szczęście oni, jak widzicie, dalej nas atakują po kolei, więc nie ma tak naprawdę żadnego problemu z nimi. Dobra, wyleciał się jednak. Ała. Dobra, tu nas trochę trafił. Musimy teraz to przegrzanie się jak najszybciej pozbyć. No i dobra. No teraz ty, no to dawaj. Ała, no dobra. No i zostałeś sam. Okej, tylko teraz zobaczcie, kto wyszedł. Dobra, zróbmy tak, żeby jak najszybciej tego zapić. To tutaj zobaczcie, że wyszedł najstarszy z bractwa królików, ale odmieniony jeszcze raz.
Dobra, no i zostałeś sam. Ała, no dobra, trochę jednak bijesz. Ale to nic, my też jeszcze coś tutaj możemy zrobić. Ała, no dobra, tego mogłem ewidentnie uniknąć. Tego też. Dobra, może w niego czymś rzućmy po prostu. O, niech ma. Okej, teraz... Ała, zrobił specjalny atak? No dobra, nie, dobrze. Też nas trafiło, kurde. Dobra. Ajajaj, no i nas niestety załatwił ten ostatni. No szkoda, bo było naprawdę blisko, żebyśmy wszystkich pokonali, no bo tamta trójeczka nie jest specjalnie silna, no to mogliście zauważyć. No jedynie ten finalny coś tam robi. Mógłbym też sobie naładować po prostu baśniowy kunszt szybko i go załatwić. No i też to jest ważne, kogo bierzemy na ostatnią fazę. Ja zawsze zostawiam sobie tego właśnie czerwonego na sam koniec. Tylko że uważam, że jest najłatwiejszy tej trójki. Znaczy no najłatwiejszy to jest w ogóle ten z Dzidą. Więc w sumie można jego by zostawić na sam koniec. Też to jest jakaś opcja. Ale ten czerwony też za dużo tam w sumie nie robi. Najbardziej nie lubię tej najmłodszej z Bractwa Królików, to dlatego, że ona jest szybka strasznie. I potem no może robić rzeczywiście jakieś problemy. A reszta to tam na spokojnie. Dobra. Pieska załatwiamy. No i ta sama taktyka, tak naprawdę bardzo łatwo można tutaj dobiec dzięki temu. No i wchodzimy, od razu sobie damy ten rozkład. Ten właśnie zastanawiam się, czy rozkład, czy tutaj nie będzie lepszy ogień, no ale zobaczymy. Kto zaczyna? Ty zaczynasz, tak? No to chodź. Dobra, od razu go przebijmy. Dobra, znowu go przebijamy. No i tak go kończymy. I teraz możemy zrobić tak, że zbijemy im do pół życia jednego i drugiego, żeby tamten wyszedł, no, wiecie, żeby na przykład jeden został na hita i drugi też. Aj, serio? Myślałem, że tutaj zdążę was samować, ale tak się nie udało. Dobra. Okej, teraz ten... A, ten rozkład trochę nam zabiera, ale nie ma tragedii. No i teraz ten z elektrycznością, tak? No musicie przyznać, że ten zdecydowanie najmniej robi. Okej, trochę mi się broń stępiła. Musimy mieć to na uwadze. Dobra, przebijmy go po prostu. Okej, broń mamy na 100%. Okej, tamten jeszcze kurczę raz tutaj atakuje. Dobra, udało się przebić, o to chodzi. Super. I jeszcze... Dobra, została nam hita, super. To teraz bierzemy tego. Super, przebijamy go. Dobra, i teraz zabijamy tamtą, oczywiście. Tylko pierwszy wyleczmy. Gdzie tamta jest? Tutaj. Dobra. I teraz zabijamy tego.
No i tak naprawdę jesteśmy gotowi na finał. I wszyscy nie żyją. Dobra, ładnie. A też mnie to już trochę trafił, ale to nic. Aj, zapomniałem jeszcze, że ty kończysz ten atak swój. Dobra, zróbmy tak. Aj, myślałem, że w tempo, ale jednak nie. Dobra, pół życia mu zjechałem. Już. Dobra, mamy co? Weźmy jeszcze tak, zróbmy. Ała, no, szkoda, że to ostatnie mnie trafiło znowu. Dobra, mamy, w końcu go wybiliśmy z równowagi, na plecy trzeba mu wejść. Ała, jaki krótki był w ogóle ten czas. Dobra, wejść na te plecy. A, teraz mamy, dobra. Okej, on ma po prostu jeszcze jakąś tutaj serię potężnych ataków. No i kończymy go. No i udało się za drugim razem. Całe bractwo królików tym razem pokonane, no nikt nie został. W końcu się udało. Już nie będą nam więcej przeszkadzać. No i pięknie, mamy też tutaj Stargazer. Oczywiście go aktywujemy. No to tak jak widzicie, nie była ta walka trudna. Warto było tutaj trochę kombinować z tymi różnymi ulepszeniami. Ogień bardzo dobry na tego ostatniego, starszego brata. A na tych trzech pomniejszych to rozkład. No i ogólnie wchodzenie tamten na plecy. No i zostawienie wszystkiego tak naprawdę na tego. No i taki właśnie atak pojedynczy. I wróćmy też na chwilkę do kratu. Tylko że mamy jeden kwarc, którego możemy oczywiście wydać i to będzie nam bardzo potrzebne. Bo to nam ulepszy już tak naprawdę nasz napęd pi na maksa i będziemy mogli też iść w inne rzeczy po tym jak dostaniemy kwarc. Mamy też na level upa, no i Beniji coś od nas chce, także no jest dużo rzeczy do zrobienia. Ty tam coś powiesz nowego? Nie, dobra. Myślałem, że może coś się wydarzyło, ale na razie nie. Najważniejsze, że Bractwo Królików już nie będzie nam więcej przeszkadzać. To mnie bardzo cieszy. No i zaraz pogadamy też z Benijim, ale wpierw oczywiście kwarc. No i mamy aktywuj napęd pi. No i oczywiście chcemy tutaj aktywować ostatnie puste miejsce. No i tutaj będzie z tego większy limit dukatowych owoców, ładowanie baśni przy użyciu ogniwa pulsu. To też nie głupie, mniejsza strata energia przy śmieci, poprawka efektu katalizatora baśni, większy limit. Weźmy sobie może ten, że poprawa efektu działania katalizatora baśni. Myślę, że spoko. I mamy to, już będzie działać, że zachowanie odzyskiwania gardą zapewnia pewną wartość odzyskiwania gardą podczas otrzymywania obrażeń. No i super. Bardzo fajnie. Mamy to, idźmy sobie dać level upa, no i potem oczywiście jeszcze pogadajmy z Benijim. Przelecimy. Nie wiem gdzie jest tamta, a nie ma Sofii tutaj najwidoczniej. No jest, sobie tak damy awans. I myślę, że będzie to zaawansowanie tym razem. Myślę, że spoko. Zwiększymy sobie to do 16. No i porozmawiajmy z Benijim. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But they were communicating with each other. With wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen?
Did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? I tutaj możemy powiedzieć, furię wywołał Geppetto albo nie słyszałem. To jest bardzo ważna decyzja i powiemy prawdę w tym przypadku. Geppetto? Lo Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto of all people do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. I zobaczcie, czyli Geppetto wywołał furię marionetek. To jest ciekawy zbieg akcji, co? Ciekawe dlaczego i o co tu chodzi. I always welcome... Ale z nim nic więcej nie pogadamy. No dobra, no to tutaj no dość ciekawa rzecz. Ale dobra, musimy ruszać dalej, nie ma co się tutaj zastanawiać. Jeszcze możemy... Jeszcze coś z Venigii możemy pogadać? Czemu już nic nie mówisz? We all owe... You may not be aware, I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. A mad, raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Here. No i dobra, dostaliśmy wiadomość od króla marionetek. Ludzie, czarna skrzynka króla marionetek rozszyfrowana przez Venigiego. Można ją lepiej usłyszeć używając dekodera przy Stargarderze. Ludzie chcieli rozmawiać z marionetkami, jednak brak ergo stanowił ograniczenie. Możliwe, że marionetka Geppetta będzie potrafiła odczytać ukryte wiadomości. No dobrze, zobaczmy, w takim razie odsłuchajmy. Co to może znaczyć? Co to może nam dać? Otwórz wiadomości od króla marionetek. I hope you can hear me. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity House. Remember? We're best friends. I'm Romeo. We're best friends. No i zobaczcie, czujemy ciepło. No i tak naprawdę, kurczę, z tym królem marionetek, no po raz kolejny się sprawdziło, że wcale nie musieliśmy walczyć niestety. No ale co zrobisz? I always welcome... I nic nie możemy na ten temat powiedzieć. No dobrze. No ale niestety, no trzeba było fabularnie to zrobić. No i nic z tym nie tak naprawdę, to nic nie zmienimy tego. Także musimy ruszać dalej. No, jak widzicie, fabuła się bardzo rozkręca. Tutaj już Bractwo Czarnych Kryków też nie żyje. No a jeszcze przecież Lisica i Kot też muszą się wytłumaczyć z tego, co zrobili. A my ruszajmy dalej. To tędy będziemy iść, tak? Tak jest. Idziemy do góry. No i zobaczmy, kto tu będzie. I give up. Just don't kill me. O, zobaczcie, kogo my tu mamy. Alidoro.
bojący się, co ciekawe. Taki niby odważny bohater, a tutaj się kuli. Oh, amazing! I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the Alchemist's Isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. I zobaczcie, możemy go zaatakować albo z nim porozmawiać. Porozmawiamy z nim wpierw. O powód zdrady hotelu, o tożsamości Alidora. No, mamy bardzo ważne rozmowy tutaj z Alidorem. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear, the alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. I mamy jeszcze o tożsamości jego. Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro, the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. But stealing his identity was the logical next step. My original code name is Parrot, after all. Fitting, isn't it? Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Do you want to hear more? There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. No i teraz możemy, no i tak naprawdę no to jest, no zobaczcie, on nas zdradził tą dziewczynę, no i na dodatek, no zabił prawdziwego Alidora i się pod niego podszywa. I tutaj oczywiście go zaatakujemy, pokonamy go. Nie niesie to żadnych konsekwencji, nawet fabularnie jest wskazane, żeby tutaj Alidora pokonać, także zrobimy to oczywiście. What a murderous air you have. You're going to kill me? I know what you are. You're Geppetto's puppet, aren't you? If someone isn't trying to kill you, you can't hurt them either. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. Smart of him. So, what will it be, Mr. Handsome Idiot? Leave quietly? Or shut up and buy something? I tu się właśnie zdziwisz, bo my nie jesteśmy taką zwykłą marionetką, możemy go zaatakować. You've got to be joking! Don't come any closer! I czujemy ciepło. Like a human. I zobaczcie, dostaliśmy właśnie nową płytę Proposal Flower Wolf Part 1. Moje serce i dusza przebite są cierniem, wspomnij jednak znowu pieśń Boża, oddech duszy. W północnej wieży mieszka wilk, jeśli go zabijesz, jego serce zakwitnie jak kwiat. Piosenka chłopcu, który ruszył w drugą podróż, by oświadczyć się dziewczynie. I dostaliśmy też zaszyfrowany kolejny pojemnik, który będziemy mogli oddać Venidziemu. No i to oczywiście zaraz zrobimy, jeszcze tylko otworzymy tutaj rzeczy, co on tutaj miał. Wielka kolekcja Venidziego, no zobaczcie, no bardzo fajne tutaj rzeczy, także od razu się cofniemy do Stargazera. No i trzeba będzie wrócić, no bo naprawdę rzeczy są świetne. Także od razu tam ruszamy. No i dobra, przenosimy się w takim razie do Kratu, bo mamy z kim porozmawiać. To co, myślę, że zaczniemy od wielkiej kolekcji Venidziego. To chyba będzie do Pucinelli, tak mi się wydaje. Zobaczmy. The House of Vanini even... Tak jest, dopoczas sklep, pokaż wielką kolekcję Venidziego. Master Vanini's collection box. You have been busy, sir.
The House of Vanini deals only in masterpieces and works of special genius, sir. And I'm pleased to say that for you, the private reserve is open. No i dostaliśmy bryłkę pronistego Ergo, no i zobaczmy, co możemy jeszcze kupić. Są jakieś nowe medaliony. Zwiększa maksymalną ilość punktów życia, energii i legionu. Fajny. I daje nam zaawansowanie plus 4 jeszcze. No też spoko, ale... I też kamień szliferskiej satysfakcja zwiększa tymczasowy współczynnik krytyczny broni. No też jakieś takie w miarę fajne rzeczy, ale no... Nie wiem, czy chcemy kryta bardziej iść. Te amulety też są fajne, ale na dobrą sprawę, czy przydatne na ten moment? No raczej nie. No i podejdźmy do Venidiego, żeby jeszcze tam... żeby jeszcze ten odszyfrować ten zaszyfrowany pojemnik. Zaszyfrowany pojemnik Alidora. Que bello! A brand new design. No, a whole new model. What a thrill! And there we are. Done. Even a brand new model doesn't stand a chance when you're dealing with genius. But the device bordered on genius itself. Required all my intellect. If you ever meet the creator, get me their calling card, won't you? Oh, sorry, I'm sure you're busy. Just let me know if you ever find out. No i mamy ten zaszyfrowany pojemnik. Najdroższa ukochana siostra, proszę wybacz bratu, że odszedł niczego ci nie mówiąc. Nie wyrzucam tego listu, choć nie wiem, kiedy nadarzy się okazja, żeby go wysłać. Ścigają mnie, ponieważ poznałem największy sekret Kratu. Zapewne uda mi się z tobą spotkać, jeśli alchemicy opuszczą tę ziemię, lecz nim się to stanie, pozostanę skazany na pilnowanie ciebie z oddali. Pragnę cię chronić tak długo, jak nie możemy tu mieszkać w spokoju, tak samo jak wtedy, gdy uwolniłem cię z wieży pracowni. Wspaniale byłoby, gdyby pewnego dnia ludzie poznali prawdę. Niektóre prawdy lepiej jednak pozostawiać nieznanymi. U alchemików przyszło mi wielokroć widzieć, jak okrutni potrafią stać się ludzie. Ujrzawszy wszystkie te eksperymenty i koszmary, za które są odpowiedzialni, uznałem, że nie ma żadnego Boga. Zamiast się ujawniać i ryzykować swoim życiem, wolę zniknąć na zawsze. Jeśli jednak przeczytasz kiedykolwiek ten list, proszę zapamiętaj mnie. Przybyliśmy zza rozległego oceanu. Żywię nadzieję, że twojemu życiu towarzyszy będzie jedynie prawda i zostawiam tu twoje imię. Wiem, że tutaj się nazywają cię po prostu Eugene, ale to imię cię ochroni. Proszę nie zapomnij swojego prawdziwego imienia. Na imię ci końcówka odszyfrowanej wiadomości skorzystana, więc nie da się jej odczytać. Zobaczcie, czyli Alidore był bratem Eugene. No to ciekawa dość informacja. Na pewno dość... no ciekawa, istotna. Myślę, zaraz pogadamy też z Eugene. Czy my dostaliśmy coś jeszcze? No jest ta płyta. No jest ten właśnie odszyfrowany pojemnik. No dobrze. To chodźmy właśnie porozmawiać z Eugene, czyli z główną tak naprawdę zainteresowaną tym wszystkim. I heard a rumor from a recent arrival. Is Alidoro truly dead? I don't know what to think. I didn't get to repay him yet. Honestly, I did think it was strange. The more I saw of him, the more different he seemed from the person I knew. I wonder what the real Alidoro was like. Był starszym bratem jak Jean. Myślę, że po prostu był utalentowanym tropicielem. Powiedzmy oczywiście jej prawdę, że był jej starszym bratem. What? Wait, I'm confused. What are you talking about? An older brother? This letter sounds like it could be my brother. The part where it says, "We are from across the wide ocean." It sounds foolhardy to jump to conclusions. But it also fits with what happened at the workshop tower. Sorry. It's just so sudden. I need some time to think. No i dobra, porozmawiajmy z nim jeszcze raz. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. Okej, nic więcej nam nie powiesz, to może musimy odpocząć i jeszcze raz z tą pogadać. No dokładnie tak. Już będziemy mogli z nią pogadać jeszcze raz, także idźmy do niej. I did some sleuthing. My older brother's mark is part of the decryption. He used a mark of the country of the morning. I have no choice but to believe it's real. After all, we are the only people here who would use that mark. Why did my brother leave? What could it mean if he knew the secrets of the alchemists and Krat?
I'm so angry. Does he think he's better than everyone, trying to protect me from a distance? He could have at least said something. All I wanted was a chance to meet my real family. Sorry, I'm just grumbling. I should thank you for uncovering the secret that matters to me. This was precious. It's the only thing my brother left me. And now I'm giving it to you. You showed me the truth after all. And that's priceless. I to zobaczcie, dostaliśmy kolejną płytę. No i tak naprawdę właśnie mamy to, a nie zdążyłem jej przeczytać. To jeszcze raz sobie weźmę. No ale to kolejna, prawda, płyta, którą mogliśmy właśnie dostać. Ona będzie tutaj ukryta, jest. Nagranie, które można... Dobra, przełączmy widok. Wosk świec, który spłonął w tęsknocie za tobą, Far East Princess. Nie mów, że mnie kochasz, mam tylko dzisiejszy dzień. Egzotyczna, łopiąca serce melodia Far East Princess przybywa do ciebie przez bezkresny ocean. Dobrze, no to poznaliśmy także historię właśnie tutaj Eugenie i Alidoro. I u niej powinniśmy też móc właśnie robić brońki teraz w ten sposób. Zaraz zobaczymy, czy to prawda, czy ja mogę z nią jeszcze pogadać. Okej, albo i nie. Dobra, nieważne. Powinniśmy potem u niej móc właśnie bronię z bossów chyba robić, z tego co kojarzę. Ale może na razie ta możliwość jest jeszcze zablokowana. No na razie nieważne, idźmy na pole bitewne relikwii Trismelosa. Tam gdzie walczyliśmy jeszcze raz z tym Bractwem Czarnych Królików. No i idźmy dalej. Bo tutaj zaraz powinniśmy właśnie dotrzeć do łodzi podwodnej, dzięki któremu będziemy mogli dostać się na wyspę Alchemików. Także teraz chyba tą drogą do góry przelecimy. No tak jest, tutaj Alidore właśnie stał. Znaczy no, właściwie ten papuga, prawda, cały, który miał taką ksywkę, który się podszywał pod Alidore. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Oczywiście, że idziemy. No atak był na pewno przemyślany, no tego się nie da ukryć. Ale my też oczywiście jedziemy dalej. Hey, look! That lever resembles... Yes! It seems we can use it to call a submarine. No jasne, zaraz. Zaraz oczywiście wezwiemy, ale jeszcze mamy jakąś notatkę. Wielki Venigi Priestis podwodny. Zapraszamy wszystkich na ceremonię wodowania najnowszej łodzi podwodnej kompanii Venigiego Priestisa. Przyjdźcie ujrzeć na własne oczy olśniewający majestat Pistrisa. Wymiary 42,2 metry, 42,2 metry na 3,8 metra. Wyporność 322 tony. Prędkość 12 węzłów na wodzie, 7 węzłów pod wodą. Sposób napędzania silnik Lorenzi i akumulatory kwasowo-ołowiowe. Pistris porusza się dzięki najnowszemu narządowi motorycznemu od pana Venigiego, silnik Lorenzini. Opatentowany produkt nazwany imieniem pana Venigiego. Nowa metoda generująca większą moc poprzez elektrostymulującję erga. Akumulator kwasowo-ołowiowy, dodatkowo źródło zasilania, co więcej służy również jako balast na dnie łodzi podwodnej. Cóż za innowacyjne rozwiązanie. Jedyna w swoim rodzaju okazja, by zobaczyć przyszłość kratu miasto nauki. Nie przegapcie, dołączcie do nas. No dobra. To oczywiście nie będziemy chcieli tego przegapić i zaraz tą łódź podwodną wezwiemy. Tutaj jak widzicie jest już ta wajcha i po prostu tą łódź sobie wzywamy. No i przybyła, no i tak naprawdę teraz będziemy właśnie mogli się dostać na wyspę Alchemików. W końcu tak naprawdę. W końcu docieramy do ostatniej lokacji w grze.
let's not make it a habit. What the? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one, so it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Krat, but to save me. I felt guilty about that, but I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. I can't hold out forever, but I'll support you. No i zobaczcie, możemy jeszcze z nią porozmawiać o Simonie. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him, however you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Krat. No dobrze, także no sporo informacji się tutaj dowiedzieliśmy. Ona tak naprawdę jest przetrzymywana gdzieś w klasztorze. Nigdy tak naprawdę nie spotkaliśmy jej prawdziwej wersji. Tylko to wszystko było jakby właśnie wymysły no, naszego bohatera, naszej marionetki. No i ona jest tak naprawdę córką prawdziwego władcy alchemików, który no, został tutaj przez Simona no jakby odizolowany. No i właśnie on tutaj mamy bardzo ciekawe, no bo Simon właśnie wprowadził zespół petryfikacji, a z drugiej strony mamy Geppetta, który wprowadził marionetki w stan szału. Także no trochę słabo z jednej i z drugiej strony się chłopaki zachowali, no ale nic, idziemy dalej. Zobaczmy co my tu też mamy. I wanna go home. I don't wanna be here. How many sleeps till Daddy's back? 10 sleeps? 20? Soon enough. You know he's quite busy. While you wait, why don't you bring me your friend? His name is Romeo. Daliśmy za to bryłę olśniewającego Ergo. Zobaczmy co tu się dalej dzieje. Hi. Are you trained to be a stalker too? Well, let's practice together. Call me Lampwick. Okej, mamy kolejną bryłę olśniewającego Ergo. Tutaj jeszcze możemy coś zdobyć. Fragment słabego Ergo tym razem. No tutaj jak widzicie mamy czyjeś wspomnienia na pewno. Możemy ruszać dalej.
He didn't even come to your graduation? I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Okej, kryształ słabego Ergo. No jak możecie się domyślać, no tutaj mówimy o Romeo, a Romeo był największym przyjacielem jakby Geppetto, tylko no wiadomo, tutaj po prostu nazwał marionetkę po nim prawdopodobnie. Także no możemy się już domyślać, że są to wspomnienia, prawda, Geppetto właśnie. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Germany, get rid of him. I'm off. Kryształ słabego Ergo jeszcze dostaliśmy. Księżycowy kamień Nowiu. Tutaj oczywiście też jeszcze jakiś przedmiot. Księżycowy kamień półksiężyca, no dobrze. No i gdzie są kolejne wspomnienia? No zaraz pewnie jakieś jeszcze będą. Na razie idziemy przed siebie i zobaczcie w ogóle, ktoś tam jest. A teraz się dowiemy kto to. A w ogóle mamy już przeciwników daleko. Ale to jeszcze za chwilkę. Wpierw zobaczmy co tutaj będzie. My God. No. I'm sorry. I was too late. I wish I got here sooner. If I had known this would happen. No i tak naprawdę całą historię ogarnęliśmy. Tutaj właśnie była ta historia tego Romeo, który był właśnie tutaj przyjacielem Geppetta, no jak chciał się szkolić potem na tropiciela, no i został zabity. Okej. Tutaj jeszcze mamy fragment jasnego Ergo, no i zobaczcie, mamy też Stargazer. Naprawmy go oczywiście. I tam mamy w ogóle 2 skorpiony. O i jeszcze jakieś przejście. No zaraz tam oczywiście pójdziemy. Tylko wpierw jeszcze tutaj zbierzmy fragment słabego Ergo. I zobaczymy czy możemy wrócić do Kratu. Powinniśmy chyba móc coś tutaj jeszcze pogadać. Ja jestem ciekawy czy ta Eugene by nam mogła właśnie te miecze robić, bo z tego co kojarzę ona właśnie mogła w momencie kiedy zabiliśmy Alidoro, ale na razie coś nie jest zachętna. No ale w końcu dotarliśmy na Wyspę Alchemików i myślę, że też Wyspę Alchemików będziemy dalej przemierzać już w następnym odcinku, dlatego no, że tutaj bardzo ważny postęp zrobiliśmy. No i tak naprawdę jesteśmy już w ostatniej lokacji, gdzie cała akcja się rozwiąże. A zobaczcie, nie możemy, no to ciekawe. Dobra, no też nieistotne, na razie i tak nic nie potrzebujemy na dobrą sprawę. Także myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, także dzięki bardzo za uwagę. No, daliśmy naprawdę dzisiaj dość duży popis, dużo czadu było, także pokonaliśmy to bractwo czarnych królików. No i teraz, tak jak mówię, no zostało odnaleźć Geppetta. A poczekajcie, jeszcze tutaj jest Hugo. A dobra, bo to u Hugo mieliśmy te przedmioty, a nie u tamtej Eugene. No to z nim pogadajmy w takim wypadku. Zapomniałem, że on tu będzie. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the relic of Trismegistus, and I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. No spoko, no i zobaczmy, rzeczywiście od niego możemy znowu te bronie kupować. No spoko, czyli jednak da się, tylko myślałem, że to będzie u Jean, a to jest u tego. No spoko, niewiele to zmienia, parę fajnych bronik tutaj mamy. Także no potem sobie możliwe, że je pokupujemy. No, wydaje mi się, że tą kupimy, bo ta nam będzie jeszcze potrzebna, a resztę zobaczymy.
Dobra, to w takim razie teraz będzie już kończyć, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!